Trwa spór o bezpieczeństwo ustawy wiatrakowej. Aktywiści blokują rafinerię w Norwegii. Rosja musi sprzedawać benzynę na kartki, przez co gra na czas w rozmowach o pokoju na Ukrainie. Jest 19 sierpnia 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Paliwo na kartki w Rosji pokazuje, czemu musi grać na czas z Zachodem. Rosja musi racjonować benzynę przez dronopad Ukrainy, który w połączeniu z sankcjami Zachodu zwiększa presję na Kreml, a ten musi grać na czas. Jest plan spotkania Putin-Zełenski. Paliwo w Rosji na kartki. The Moscow Times podaje, że na okupowanym Krymie oraz w kraju zabajkalskim w Rosji zaczęło się racjonowanie benzyny AI-95 z użyciem specjalnych kuponów. Tylko przedsiębiorcy oraz organizacje z przekazanymi kartami paliwowymi mogą zakupić benzynę 95-oktanową w tych regionach Rosji. Ceny hurtowe paliw w tych okolicach notują rekordy i odnotowane są pierwsze niedobory. Benzyna AI-95 w hurcie kosztuje prawie 80 000 rubli za tonę, a więc rośnie strata producentów sprzedających ją w cenach rynkowych, regulowanych. Dzieje się to pomimo zakazu eksportu benzyny w Rosji wprowadzonego na miesiąc do 28 sierpnia. Drony i sankcje uderzają w Rosję. To skutek udanej fali ataków dronów Ukrainy na rafinerie rosyjskie, która mogła pozbawić Rosjan do 1/5 mocy przerobowych, o czym informował podcast Energy Drink. Dronopad ukraiński trafił w tym miesiącu 7 obiektów z najnowszym uderzeniem w rafinerię Syzran z 15 sierpnia. Ostatni atak nastąpił w dniu rozmów o przyszłości Ukrainy między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem na Alasce, które nie przyniosły żadnych ustaleń. Ataki na rafinerie rosyjskie wzmagają efekt uzyskany z pomocą sankcji Zachodu wobec Rosji. Budżet rosyjski jest pod presją. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w lipcu spadły trzeci miesiąc z rzędu. Spadek sięgnął 19% rok do roku, także przychody z obniżonego podatku od wydobycia spadły o 38%, a spadek przychodów podatkowych od firm naftowych wyniósł 36%. Rosyjskie przychody ze sprzedaży gazu ziemnego spadły o 53% do 51,1 miliardów rubli, czyli 639 milionów dolarów przez rekordowy spadek eksportu rosyjskiego Gazpromu. Spodziewane przychody budżetowe Rosji przez tańszą ropę i droższego rubla spadły o prawie 25% do 8,32 bilionów rubli. Narodowy Fundusz Bogactwa stopniał 4-krotnie od początku inwazji do 4 bilionów rubli w czerwcu. Co dalej? Kolejne problemy przyniesie obniżka ceny maksymalnej dostaw ropy rosyjskiej do krajów trzecich z $60 do 15% poniżej średniej rynkowej. Od 17 lipca jest to $47,6 za baryłkę, ale pułap będzie rewidowany co 3 miesiące. Według źródeł ukraińskiej prawdy obniżka ceny maksymalnej ropy może kosztować Rosję do 1,5 biliona rubli rocznie, czyli 18% planowanych przychodów z węglowodorów w wysokości 8,9 bilionów rubli. Deficyt sięgnął 3,7 bilionów rubli w pierwszej połowie 2025 roku. Rząd może obciąć wydatki o 2 biliony rubli w celu dalszego finansowania inwazji. Rosja gra na czas wobec widma nowych sankcji USA. Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami europejskimi oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim z 18 sierpnia zakończyły się wnioskiem, że Kijów powinien otrzymać gwarancję bezpieczeństwa wybranych krajów Europy w koordynacji z USA. Nie jest jasne, w jakiej formule miałyby one działać, ale mają zostać omówione w nadchodzących tygodniach poprzedzających potencjalne spotkanie Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli Putin nie będzie gotów na spotkanie, to zostanie zastosowana presja. Może chodzić o powrót do planu wprowadzenia sankcji wobec Rosji. Prezydent Francji postawił tezę, że to ich groźba skłoniła przywódcę Rosji do spotkania z Trumpem na Alasce. Pierwsza groźba nowych sankcji USA w postaci ceł na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich w wysokości 100% została sformułowana w kwietniu 2025 roku, czyli 5 miesięcy temu.
Ustawa w tej sprawie czeka na powrót kongresu do pracy we wrześniu. W nocy z 18 na 19 sierpnia Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami, zmuszając dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych RP do poderwania myśliwców w Polsce. Czas na pozostałe informacje, na początek z Polski. Raport miażdży Ostrołękę. Działania zarządu spółki Elektrownia Ostrołęka związane z wycofaniem się z budowy bloku węglowego Ostrołęka C i rozliczeniem przerwanej inwestycji były nielegalne i niegospodarne, oceniła Najwyższa Izba Kontroli w raporcie. Kieruje sprawę do prokuratury. Budowa została zatrzymana w 2021 roku i przestawiona na gaz. Atomowe urządzenia do kontroli. Urząd Dozoru Technicznego otrzymał do oceny dokumentację projektową urządzeń do pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Chodzi o technologię reaktora AP1000. Na podstawie uzgodnionej z UDET dokumentacji będzie mogła rozpocząć się faktyczna produkcja urządzeń dla polskiego projektu. Spór o bezpieczeństwo lądowej energetyki wiatrowej. W centrum sporu o ustawę wiatrakową znów znalazły się przepisy o odległości od dróg krajowych oraz jednostek wojskowych. Krytycy uważają, że powinny wrócić przez bezpieczeństwo. Obrońcy uważają, że da się koordynować budowę bezpiecznie bez nich. Prezydent zasugerował jednak, że nie podpisze ustawy. Teraz wieści z Europy. Pauza atomowa trwa. Według Montel francuski EDF przedłuża przestoje w 5 elektrowniach jądrowych o łącznej mocy prawie 4 gigawatów, zapewniających około 6% zapotrzebowania na energię. Fala upałów utrudnia chłodzenie reaktorów. Aktywiści blokują ropę. Greta Thunberg i około 200 aktywistów Extinction Rebellion zablokowało największą rafinerię naftową w Bergen w Norwegii. Jest jasne, że ropa nie ma przyszłości, oceniła Thunberg. Aktywiści zapowiadają dalszą blokadę oraz protesty w kolejnych miejscach w Norwegii. Polska wydobywa i importuje surowce norweskie. Norwegia jest głównym źródłem węglowodorów spoza Rosji w Europie. Niż gazowy. Cena gazu na europejskiej giełdzie TTF jest najniższa od lutego 2024 roku i sięga 30 euro za megawattogodzinę. Powód to fala upałów połączona z zapełnieniem magazynów europejskich w 74%, ale uwaga, w 2024 roku o tej porze było to już prawie 90%. Jeszcze wieści ze świata. Odmrożenie gazowców. Gazowce z gazem pochodzącym z projektu Arctic LNG-2 objętego sankcjami USA wyruszyły według Bloomberga do Azji po kilkutygodniowej przerwie. Od czerwca żaden nie dostarczył jeszcze ładunku. W tle są rozmowy Trump-Putin o pokoju na Ukrainie i ewentualnym zniesieniu obostrzeń. Rewolucja w elektrykach. Chińskie CATL promuje system wymiany baterii w samochodach elektrycznych. Wymiana zużytej baterii na nową trwa 3 minuty. Budowa systemu tego rodzaju może pokonać największe ograniczenie elektryków, czyli długi czas ładowania. CATL to czołowy producent akumulatorów litowo-jonowych z Chin. Porozumienie naftowe prawie w ryzach. Według wstępnych szacunków Energy Intelligence kraje OPEC Plus obniżyły w lipcu podaż ropy o w sumie 60 tysięcy baryłek dziennie. Było to możliwe dzięki cięciu o 210 tysięcy baryłek przez Arabię Saudyjską. Kazachstan dalej nie wywiązuje się z układu. Ropa Brent utrzymuje się w okolicach $66 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.